Dzień dobry moi drodzy, póki co jesteśmy jeszcze w lesie, ale zaraz idziemy z powrotem do domu i ja zabieram się za nagrywanie dla Was filmu o kiszonkach. O tym, co ja kiszę, w jaki sposób kiszę. O wszystkim Wam opowiem, jak już tam będę, ale chciałam Wam 2 słowa powiedzieć o samych kiszonkach. Dlaczego jest tak ważne, żebyśmy te kiszonki jedli i nawet codziennie, w niewielkiej ilości, ale nawet codziennie. Przede wszystkim kiszonki to jest ogromna bomba witaminowo-minerałowo-błonnikowa. Tak? Bo tam są i witamina C, i witamina K, i witaminy przede wszystkim z grupy B, między innymi B9, czyli ten kwas foliowy, który dla prawidłowego funkcjonowania naszego układu nerwowego i naszego mózgu jest bardzo potrzebny. Ale też żelazo, wapń, potas, magnez, to wszystko w tych kiszonkach się znajduje. Jest błonnik, który usprawnia nam trawienie, ale przede wszystkim w procesie kiszenia powstają te bakterie kwasu mlekowego, które są cudownym probiotykiem odbudowującym, czy wzmacniającym, czy namnażającym naszą florę bakteryjną w jelitach. No wiecie, że jelita to jest drugi mózg, zresztą mówiłam już też parokrotnie, że w tej jako genezie rozwoju to one z tego samego listka zarodkowego powstają tylko mózg i jelita. Zresztą one są w budowie podobne. No zobaczcie, czyż tak nie wygląda. I faktycznie też pamiętacie z filmów, że wiele neuroprzekaźników, między innymi te ważne, serotonina, dopamina, ale głównie serotonina, produkowane są w jelitach, wcale nie w mózgu. One są dla mózgu najważniejszymi neuroprzekaźnikami, ale produkowane są w naszych jelitach. Więc to, żeby te jelita były sprawne i zdrowe, jest bardzo ważne. A zapewniają nam to właśnie kiszonki. Poza tym kiszonki świetnie nam odkwaszają organizm. Wiecie, że taki zakwaszony organizm to jest niebezpieczna sytuacja, bo ten organizm wtedy choruje bardzo często. Więc kiszonki działają alkalizująco, odkwaszają nam organizm. Pomagają nam walczyć z miażdżycą, dlatego że regulują nam poziom cholesterolu na ten prawidłowy. We wszystkim te kiszonki nam się sprawdzą, więc zaraz Wam pokażę, jak ja robię i jak ja stosuję i jak ja sobie potem podjadam te kiszonki, a my musimy dokończyć nasz spacer, więc póki co ściskam Was i do zobaczenia za chwilę. No i proszę, jestem z powrotem. Czy to nie wygląda cudnie? To jest mój zestawik warzywny do kiszenia. I czegoż my tu nie mamy? No jest oczywiście czosnek, chrzan i koper, żebyśmy mogli ukisić, tak? No to podstawa. Ale jest czosnek też osobno. Tutaj parę główek, jest papryka, marchewka, są pomidory, ogórki, jest cukinia, kalafior, brokuły, kalarepa, buraki i to wszystko. I przygotowałam sobie jeszcze moje 2 duże słoje, to są takie 5-litrowe, może tutaj nie wyglądają na takie wielkie, ale są naprawdę wielkie. Jeden z przykryweczką, drugi bez, żeby Wam pokazać, że i taki się nadaje. Marchewka mówiłam? Marchewka też jest młoda. I co ja teraz będę robić? Muszę to wszystko umyć, obrać, pokroić i spotkamy się za chwilę. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że bardzo lubię kiszoną rzodkiewkę. Tutaj akurat tej rzodkiewki nie ma i teraz nadchodzi sezon na szparagi i kiszone szparagi. Są też fantastyczne. Zwłaszcza te zielone kiszone szparagi, więc jeżeli będziecie sobie kupowali teraz szparagi, to też pomyślcie o tym, czy w tej całej masie warzyw nie można zawrzeć również szparagów, które zostaną ukiszone. A ja zabieram się do pracy i spotykamy się za chwilę. No i kochani, zobaczcie, baza gotowa. Oczywiście myjemy. Niektóre warzywa, jak na przykład marchewkę, ja nie obieram, tylko dobrze szoruję. Myję, trochę odmoczę, potem... Gdzie ta marchewka jest? Ej, marchewka, chodź tu, gdzie jesteś? O, tutaj, czekajcie, o,
Widzicie? Marchewka młoda. Ja po prostu ją wyszoruję i potem pokroję. Nie dajmy się zwariować też, że kroimy tak, bo inaczej się nie uda, albo tak, to inaczej się nie uda. Ja od czasu do czasu słucham takich właśnie rzeczy, że jak zrobisz tak, to koniec. Nieprawda. Po prostu zobaczcie, jedne większe kawały kalafiora, drugie mniejsze gdzieś, brokuły, cukinię można pokroić tak i ogórka, ale można też pokroić, czekajcie, gdzieś tutaj mam, żeby Wam pokazać. O! Można również tak pokroić w takie paski, jak komu w duszy gra. Buraki oczywiście obieram, kalarepy obieram, ale też można to w ten sposób pokroić, albo w trójkąt, jakieś w kostkę, albo w takie piórka. Gdzie tu jesteście? Piórka takie takie piórka, nie bójmy się, że coś nam się tam zafarbuje. Ja jeden słoik mam, właśnie będę miała z burakiem, bo jednak buraki czy rzodkiewka też da taki czerwonawy odcień, więc jeden słoik będą kiszone warzywa z takim czerwonym odcieniem, a drugie nie. Tu jest papryka jeszcze, tam gdzieś na spodzie, no wszystko to, co miałam. I przygotowany chrzan, oczywiście pokrojony koper, i młody czosnek. Też nie bawię się w jakieś obieranie, wydłupywanie ząbków, tylko po prostu rach, ciach na 4 części kroję i już. Wszystko, co widzieliście tam w koszyku, jest tutaj pokrojone. Kto lubi mniejsze, to mniejsze, kto lubi większe, to większe. No najwyżej będzie się dłużej kisić, aczkolwiek ja Wam pokażę, że u mnie to jest tak, że od już któregoś dnia drugiego ja już sobie po kolei wydłubuję, bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również podjeść takich surowych warzyw. A jak one są takie lekko podkwaszone, jak, no wiecie, jak ogórki małosolne, no to ja je też takie lubię. I potem oczywiście nie zjem całych słojów na raz, więc i na 3, i na 4, i na 5, i na 6. Tu Wam pokażę to do konsumpcji bieżącej, jak ja robię, bo ja teraz to cały czas będę zajadała i też rodzinę karmiła. Oczywiście jak ktoś z Was robi przetwory na zimę, no to musi tam w odpowiedni sposób to zrobić, ale ja Wam pokażę, jak taki słój stojący, piękny, kiszonkowy, warzywny słój możecie sobie postawić i nie dość, że będziecie mieć słój zdrowia, to jeszcze będziecie mieć piękną ozdobę kuchni. Dobra, więc to wszystko mamy. Teraz musimy to po prostu powkładać do słoika i wkładamy różne, tak? Mieszamy jedno z drugim. Ja postaram się tak powkładać, jak ja wkładam i za chwilę Wam pokażę. No nie będę tego całego układania w słoju tutaj Wam demonstrowała. Tak, jak nam w duszy gra. Możemy warstwami, możemy mieszać, możemy jakkolwiek nam się podoba. Czekajcie, zaraz do Was wracam. Zobaczcie. Widzicie? Kto sobie lubi też schrupać kalafiorka? No, dobry kalafiorek, nie? No tak, Dolarek też lubi, więc zostaje. No i kochani, zobaczcie proszę, naładowałam i ile mi tego wyszło. Że musiałam nawet po mój kamionkowy garnek zanurkować, żeby tutaj jeszcze dołożyć. Pojemnik może być różny, pamiętajcie tylko, żeby nie był metal, tak? Albo słoik, albo właśnie taka kamionka powleczona powłoką ceramiczną, bo wtedy ta ceramika nie wchodzi, tak jak zresztą szkło, w reakcję z kwasami. No nie może być żaden taki pojemnik metalowy, no ale to Wy wiecie doskonale. No i jak to wszystko poukładałam? No tak poukładałam. Niektórzy ubijają, niektórzy tak robią, żeby nie było przestrzeni. Ja nie mam, moi drodzy, na to czasu ani ochoty, więc wrzuciłam, trochę ubiłam. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Ja już po prostu, mi aż serce skacze z radości, że mam takie cuda. I teraz trzeba to zalać wodą osoloną, tak? Co ja biorę? Ja biorę swoją szungitkę. Tutaj mam wodę z szungitem. Teraz niektórzy z Was zalewają gorącą wodą. Ja gorącą wodą nie zalewam, ale zalewam wodą ciepłą. Dlatego, że potem jak się, wiecie, to jak się doda soli,
to taka ciepła woda powoduje, że że łatwiej się nam to po prostu rozpuści. Łatwiej osiągniemy roztwór nasycony w ciepłej wodzie. Im wyższa temperatura, tym ten roztwór nasycony będzie bardziej nasycony. Natomiast przy takiej ilości, jaką my tutaj potrzebujemy, to zupełnie nie jest potrzebna też temperatura jakaś konkretna wody, a też nie chcę gotować tej wody z szungitem, więc robię tak, że po prostu w tym dzbanku, który tutaj ma 2 litry, daję połowę tej wody z szungitem i dolewam trochę ciepłej wody, takiej przygotowanej, przestudzonej. I w tym dzbanku jest taka woda ciepła. I teraz do tej ciepłej wody musimy wsypać sól. Generalnie ja też nie lubię specjalnie słonych rzeczy, ale sól jest potrzebna, żeby nam po prostu nie gniły, nie pleśniały nam te rzeczy, tylko się dobrze ukisiły. Ale myślę, że łyżka kopiasta soli na 1 litr wody to są te dobre proporcje. Niektórzy dają 1,5 łyżki, ale ja myślę, że po prostu jedna taka czubata jest wystarczająca. Oczywiście sól też może być różna. Nie dajmy się zwariować, że szukamy jakichś celtyckich soli za miliony monet. Błagam Was, nie dajcie się zwariować. Moja babcia też robiła na zwykłej soli i wychodziły jej takie kiszonki, że po prostu palce lizać i nie miała sobie równych. Oczywiście mamy sól kłodawską. Ta sól kłodawska nasza jest cudowna, ale może to być każda sól. I teraz bierzemy, jeżeli tu mamy 2 litry, to musimy dać 2, mi się to uda, czekajcie, no narozsypywałam, ale to nic. 1 i okej, Kasia, skoncentruj się, jest druga czubata łyżka soli i teraz musimy to rozmieszać, czekajcie. No, jestem z powrotem. Mówiłam Wam kiedyś, że mam taką ulubioną kwirlejkę, nie? Taką z taką końcówką, ale niestety robiłam dzisiaj synowi rano naleśniki i ona jest, że tak powiem, brudna po tych naleśnikach, więc wzięłam normalną łyżkę, taką drewnianą i teraz to wszystko trzeba rozmieszać. No super. I jak już rozmieszaliśmy sól, to wtedy taką ciepłą wodą zalewamy nasz pojemnik z warzywami jeszcze nie ukiszonymi, ale za chwilę będą. Nalewamy tak, no zostawiając trochę, bo pamiętajmy, że taka kiszonka to będzie pracowała. I co teraz robimy dalej? Dalej robimy tak, że musimy przykryć to, przydusić, żeby nam to nie wypływało na wierzch, tylko żeby było pod spodem. Ja tutaj dałam dużo tej wody, więc biorę sobie taki talerzyk. On mi tutaj tak przylgnie, że będę jeszcze mi wylatuje, więc to wszystko jest zanurzone w wodzie. Można go jeszcze obciążyć, żeby nic się nie działo. Oczywiście jak ktoś ma mniejszy, ja poszukam mniejszy. Tutaj mam taki mniejszy, żeby obciążyć. Tutaj będę miała większy. No wiecie, po prostu to obciążyć, żeby wszystko było przykryte wodą. I najlepiej postawić ten słój na jakiś talerz, tak, żeby on nie stał na blacie, czy nie stał na stole, bo to najprawdopodobniej będzie pracować i będą wylatywać z tego słoja te burzowiny takie. No i jeżeli to stoi na gołym blacie czy na gołym stole, to może Wam się coś z tym stać, po prostu wypaczyć drewno albo wypaczyć blat w kuchni. Więc najlepiej na czymś postawić. No i poczekajcie. No i spójrzcie, moi drodzy, jeden słoiczek już postawiony, gotowy, jaki piękny. Stoi sobie na parapecie i czeka, aż Katarzyna zacznie konsumować te wszystkie cuda. Oczywiście najpierw z góry, ale potem można sobie widelczykiem gdzieś tam sięgnąć głębiej, to nie ma żadnego problemu. I jak mówię, ja sobie to robię na taką bieżącą konsumpcję, obdarowuję sąsiadów. Jak mi się skończy, przez tydzień już tego nie ma, zapewniam Was. Będę robiła takie aktualizacje dla Was, żeby Wam pokazać, ale no to są fantastyczne rzeczy i zawsze jest na nie bardzo wielu chętnych, więc jak się skończy, to ja dorabiam nowe. I co? Idę teraz zalewać te następne pojemniki, słoiki i garnek, a
Was serdecznie pozdrawiam i gorąco Was namawiam do tego, żebyście kisili wszystko, co się da, wszystkie warzywa, które Wam wpadną w ręce. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jaka to jest piękna ozdoba kuchni, jak stoi taki słój z warzywami kiszonymi. I on wcale brzydziej nie wygląda za jeden dzień, albo za 2 dni, albo za 3. Wręcz przeciwnie. Ten się trochę zaburaczy, zaczerwieni od buraków, więc będzie czerwonawy, ale zaraz obok postawię sobie taki, który będzie wyglądał bardzo elegancko, bo będzie właśnie taki przejrzysty. No to mi sprawia tyle radości, że nie macie zielonego pojęcia. I mam nadzieję, że Wam też to kiszenie będzie sprawiało. A dlaczego kiszonki są ważne, to już Wam mówiłam na początku filmu. Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie też, lajkujcie, subskrybujcie kanał, bo to daje... Te algorytmy za mądre nie są, ale to im daje sygnał czy impuls do tego, żeby film dalej polecać. A ja myślę, że te nasze filmy, szczególnie propagujące zdrowe żywienie i ziółka nasze ukochane, są warte do tego, żeby je dalej polecać w tym zatrzęsieniu całym głupot, których jest pełen internet. Bo jak ostatnio odpaliłam YouTube, to nawet nie wiedziałam, co mam oglądnąć, bo same sensacje i same głupoty. Dobra, kończę. Wy zabierajcie się do roboty, ja też się zabieram do roboty. Ściskam mocno i pa, pa! A kochani, jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że oczywiście możemy te kiszonki jeść sobie same, ale możemy też jako dodatek do sałatek, możemy sobie kłaść to na chleb, a ja uwielbiam szczególnie, jeśli mam zrobię sobie sos czosnkowy, bo ja jestem w ogóle psychofanka czosnku, i na przykład taki sos czosnkowy jeszcze z koperkiem i sobie potem moczę te kawałki kiszonych warzyw w tym sosie czosnkowym i podjadam i to jest po prostu dla mnie cud nad cudy. Więc Was również do tego namawiam, żebyście w taki sposób, albo jak Wam w duszy zagra, sięgali do tych kiszonek. Ale przede wszystkim zróbcie sobie.